Cześć, jestem Ariel i zapraszam Was do świata Smart razem ze SmartMe. Tak jak wspominałem Wam w zeszłym tygodniu podczas świątecznego odcinka, dzisiaj czeka nas recenzja pierwszego z dwóch sprzętów, które wtedy były tam pokazywane. Na pierwszy rzut leci Bobot Win 3180. Jest to najlepszy robot, z jakim miałem do czynienia, który zajmuje się myciem szyb, więc ta recenzja będzie dla mnie bardzo dużą przyjemnością. W przeciwieństwie do tego, co czeka nas za tydzień, ale nie będę Wam tutaj zbyt dużo spoilerował. Więc przejdźmy do unboxingu. Prawdopodobnie tak będzie wyglądało Wasze pudełko z robotem, które przyjdzie z Chin, tak podejrzewam. Więc sprawdźmy, co możemy znaleźć w środku. Tak wygląda wnętrze. Więc tak, w pierwszej kolejności instrukcja w języku angielskim i oczywiście chińskim. Znajdziecie tutaj wszystkie podstawowe informacje o robocie. Potem gwóźdź programu, czyli Bobot Win 3180. Zestaw 4 ściereczek do okien. Pilot do obsługi Waszego robota. Lina zabezpieczająca. I bardzo duża ilość kabla. Po to, żeby robot był w stanie dotrzeć dosłownie wszędzie. Więc spójrzmy teraz bliżej na robota. Więc tak wygląda robot. Zacznijmy od jego najbardziej charakterystycznego elementu, czyli rączki, która jest naprawdę przydatna. Więc tak, służy nam do tego, żeby go umiejscowić na szybie, żeby go łatwo ściągnąć z szyby i żeby go uruchomić. Jest to nowość, dotychczas trzeba było je odrywać, co było naprawdę męczące, a to jest bardzo prosta i fajna innowacja. Spójrzmy teraz z drugiej strony. Zacznijmy od tych małych elementów, które służą nam do tego, żeby wychwytywać, kiedy robot znajduje się poza powierzchnią, na której jest w stanie się utrzymać. Dzięki temu wiecie, że Wam po prostu nie zleci, kiedy skończy mu się ściana, albo szyba, albo cokolwiek. Tak? Jak one wyskakują, robot się po prostu zatrzymuje. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję robota, to tak, w tym miejscu macie gąsienicę. Dzięki gąsienicom robot jest w stanie poruszać się po szybie oraz turbinę, dzięki której przyssie się do szyby i będzie w stanie jeździć po prostu po całej powierzchni szyby. Tutaj, wszędzie dookoła jest miejsce na ściereczkę, którą montujemy w taki sposób. Dzięki temu wiemy, że woda nie dostanie się do gąsienic i robot nie straci przyczepności. To jest bardzo ważne. No i spójrzmy teraz z drugiej strony. Z drugiej strony mamy dwie dziury. Mamy zasilanie oraz zabezpieczenie. Zacznijmy od zabezpieczenia, które montujemy w ten sposób. Jest zablokowane, więc bardzo ważne jest, żebyście mieli to zabezpieczenie zablokowane, bo inaczej robot Wam po prostu nie odpali. I tutaj z drugiej strony macie taki hak i właśnie łączymy go z hakiem, który oczywiście macie w swoich sufitach, bo każdy z nas ma hak przy suficie, przy oknie, prawda? Więc w rzeczywistości będziecie go po prostu trzymać albo będzie Wam wisiał, no ale musi być. Z drugiej strony mamy zasilanie, które podłączamy i w ten sposób robot jest już gotowy do działania, więc sprawdźmy go w praktyce. Teraz możemy przystąpić do działania razem z naszym robotem. Więc tak, pokażę Wam 3 sposoby, jak możemy go uruchomić, jak możemy nim sterować. Najprostszy, czyli przyciskiem w tym miejscu. Dłużej przytrzymujemy. I robot w tym momencie jest już przypięty do szyby. Więc jedyne, co wystarczy zrobić, to nacisnąć ten przycisk. On już zaczął automatycznie myć szybę, więc tak naprawdę robić wszystko, co do niego należy. Ale mamy jeszcze 2 sposoby. Możemy sterować nim za pomocą tego pilota, jeżeli chcemy większą kontrolę nad naszym robotem. Albo, jeżeli wolimy aplikację, ja jestem taką osobą, możemy to robić z poziomu telefonu. Wszystko to robi to samo, czyli w efekcie robot ma po prostu posprzątać całą szybę. A który z tych sposobów wybierzecie, należy już do Was. Ale to nie wszystko. No bo nie chcemy, żeby nasz robot po prostu odkurzał nam szybę, tylko żeby ją umył. Więc
potrzebujemy płynu do mycia szyb i mamy dwa sposoby, w jakie możemy umyć szybę. Możemy po prostu popsikać szybę i robot sam pojedzie. Albo psikamy szmatkę. Przykładamy. I uruchamiamy. Wybieracie ten sposób, który jest po prostu dla Was wygodniejszy i który zostawia mniej śladów na szybie. To już sprawdzicie sami. Ja wolę ten. Wiemy już, jak działa Bobot, to teraz skupmy się na jego plusach, minusach i porównajmy go trochę z konkurencją z poprzednikami. Więc zaczynamy od rączki, która jest naprawdę dużym plusem dla tego modelu. Dzięki niej możemy w łatwy sposób go przystać do szyby, odciągnąć. Nie musimy się szarpać, tak jak to było w poprzednich modelach, gdzie nie było takiej rączki. No i przycisk włączenia, który też jest naprawdę sporym plusem, bo dzięki niemu jesteśmy w stanie uruchomić go od razu na oknie. Więc druga rzecz, czyli zasilanie. Jeżeli chodzi o zasilanie, to on musi być non-stop podpięty do zasilania przez cały czas, kiedy działa. Posiada wbudowaną baterię, która wytrzymuje w teorii 20 minut, ale w rzeczywistości to działa w taki sposób, że jeżeli on straci zasilanie, zacznie piszczeć. Więc wtedy nie jest istotne to, co aktualnie robicie. Czy jesteście w toalecie, czy jesteście w kuchni i gotujecie obiad, czy opiekujecie się dziećmi, biegniecie go uratować. Okay? Biegniecie go uratować, bo on Was w tym momencie potrzebuje. I daje znać, że jego czas się zbliża i niedługo odpadnie Wam od szyby. Jeżeli będzie w środku, to prawdopodobnie spadnie Wam na przykład na doniczkę, czego byłem niestety ofiarą. Jeżeli będzie na zewnątrz, jest gorzej, bo może spaść komuś na głowę. Po to właśnie jest tutaj linka zabezpieczająca, żeby coś takiego się nie stało. Więc mimo wszystko jest to minus, no bo te roboty tak naprawdę mam nadzieję, że kiedyś będą nie potrzebowały takiego kabla i będą w stanie utrzymać się po prostu w wbudowanej baterii. Myślę, że to jest kwestia roku, dwóch. No niestety ten model jeszcze tego nie posiada. Z drugiej strony kolejny plus, wyższość nad poprzednikami, czyli szmatka, która jest dookoła robota. Dzięki temu woda nie dostanie się do gąsienic i on nie straci przyczepności. Niestety w poprzednim modelu było często tak, że woda przedostawała się przez szmatkę, która nie była w każdym miejscu, dostawała się pod gąsienicę i on po prostu stawał w miejscu, no i krzyczał. Tak? Ten model też oczywiście piszczy w różnych losowych momentach, no bo te roboty mają to do siebie, że nie lubią samotności, więc w pewnym momencie zatrzyma się, popiszczy, trzeba przyjść, wcisnąć przycisk i on sobie ruszy. No, taka już ich charakterystyka. Więc polecam Wam go naprawdę szczerze i z ręką na sercu. W przyszłości mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze roboty od tego producenta. To tyle. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał i to, co widzicie na Smart Me dalej sprawia Wam frajdę, wtedy serdecznie Was zachęcam. Kliknijcie lajka, dajcie suba i wspierajcie nas w tym, żebyśmy co tydzień dawali Wam nowy element ze świata Smart razem ze Smart Me. Do zobaczenia za tydzień.